No cześć siemanko, często pytacie na różnych forach, również i mnie, jaki smartfon do 1000 zł. Dlatego, że dla wielu z nas to 1000 zł to jest tak naprawdę taka psychologiczna blokada, powyżej której nie chcemy kupować smartfonów. Uważamy, że do tej kwoty urządzenie jest już wystarczające, więc cóż, dziś skupimy się tak naprawdę nad tym, co warto kupić do 1000 zł. I od razu Wam powiem, że z mojej strony nie polecę Wam żadnego nowego telefonu. Polecę Wam coś, co sam używam już od tak naprawdę momentu premiery i uważam, że dziś w kwocie do 1000 zł nie ma sobie równych. A mianowicie smartfon, o którym mówię, to Huawei P30 Pro. Jest to tak naprawdę najpopularniejszy flagowiec producenta. Jednocześnie jest to też ten ostatni z natywnym wsparciem dla usług Google'a. I teraz tak, smartfon wyszedł w pierwszej połowie 2019 roku. Dziś mamy rok 2023, ale można śmiało założyć, że już w zasadzie jego końcówkę. Więc cóż, czy ja polecam smartfon z 2019 roku na rok 2024? Zdecydowanie tak. Dlatego, że na dzień dzisiejszy ten smartfon ma w sobie wciąż wszystko to, czego oczekiwalibyście od smartfona z, można powiedzieć, średnio wysokiej póły i nic mu tutaj nie brakuje. Generalnie wszystko ciągle tutaj śmiga, nic nam tutaj nie zacina. Okej, jeżeli chodzi o sprawy nowości, nowinek, nie mamy tutaj 120 Hz, mamy tutaj zwykłego AMOLEDa, który ma tych herców 60, ale hej, większość moich znajomych, którzy kupują smartfony, które mają 90-120 Hz, nawet się zdarzają tacy, którzy mają 144 Hz w smartfonach, jak na przykład ROGi od Asusa, cóż, zwykle przestawiają to z powrotem na 60 Hz. Dlaczego? Dlatego, że bateria przy 120 Hz schodzi jak szalona i tak naprawdę nieważne, czy masz 120 Hz w pierwszej generacji, czy masz 120 Hz LTPO, czy LTPO 2.0, gdzie on sobie, smartfon jako taki balansuje od 1 do 120 Hz płynnie, to tak naprawdę zżera baterię niemiłosiernie. Więc tak, 120 Hz to fajny feature w nowych fonach, natomiast większość ludzi i tak to wyłącza, żeby bateria troszkę dłużej trzymała. A jeżeli już jesteśmy na etapie baterii, to urządzenie ma przeszło 4 lata, ma ciągle swoją oryginalną baterię i ta bateria trzyma naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o smartfony, to myślę, że nie jest źle, chociaż tutaj mamy tylko 4200 mAh, ale myślę, że jeżeli ktoś nie jest jakimś pro-userem, to spokojnie jeden dzień na takiej baterii sobie pociśnie. Z racji tego, że tutaj mamy bardzo fajnie zoptymalizowany procesor, jest to Kirin 980, do demonów prędkości na dzień dzisiejszy nie należy, jest to mniej więcej wydajność takiej średniej półki, ale myślę, że też w żaden sposób nie będzie Wam to wadzić, dlatego że wszystko tutaj chodzi fajnie, płynnie i nic się nie zacina. Generalnie moja wersja, którą użytkuję, albo raczej użytkowałem, bo tak naprawdę to P30 Pro przeszło przez, można powiedzieć, całą moją rodzinę, bo pierwsze po premierze kupiłem sobie dla siebie. Później, kiedy wymieniłem na nowszy model, użytkowała go moja żona, w tej chwili użytkuje go moja córka i myślę, że jeżeli uda się jej nie zniszczyć, to z powrotem będę użytkował go ja do jakichś drobnych dogrywek, czy innych rzeczy, które sobie tutaj tworzę na kanale. Jest jak najbardziej tutaj ok. Ta bateria jest oryginalna, niewymieniana i wszystko tutaj ciągle dobrze trzyma. Kondycja tej baterii na ten moment jest na poziomie mniej więcej 81%, ale gdyby doszło do momentu, w którym musiałbym sobie tę baterię zmienić, nie ma żadnego problemu. Mamy tutaj blisko serwisik w Katowicach, gdzie można się umówić, powiedzmy w serwisowe czwartki i za 100 wymienić tą baterię na miejscu, na oryginalną, w oryginalnym serwisie Huawei, co jest też, uważam, fajnym dodatkowym atutem.
Wracając do jego wydajności, do tego, że mamy tutaj Kirina 980, ktoś mógłby powiedzieć, nie wiedząc, że mamy tutaj jakiś egzotyczny procesor i niektóre rzeczy mogą na nim nie działać. Więc spieszę z wyjaśnieniem, że na P30 Pro wszystko śmiga. Jeżeli chodzi o samą wydajność w grach, mogę Wam śmiało stwierdzić, że jest bardzo dobrze, ponieważ gdyż w tej chwili używa go moja córka, która ciśnie na Robloxach, różnego rodzaju Fortnite'ach, czy też innych Minecraftach i gdyby coś było nie tak, no raczej przyszłaby mi powiedzieć, że coś zacina, że coś nie idzie, że coś jest nie takie, jak być powinno, dlatego że z racji tego, że w większości używamy rzeczy premium, ona doskonale wie, jak to powinno działać, więc gdyby było coś nie tak, wiedziałbym o tym. Przerobiliśmy sobie wydajność, przerobiliśmy sobie baterię. Spójrzmy teraz na, może przyjrzyjmy się tematowi wytrzymałości. Widzicie, ten smartfon ma już 4,5 roku. Jak widzieliście na początku tego filmu, na wstępniaku jest naprawdę w świetnym stanie. On nigdzie tutaj nie jest poobijany, nigdzie nie jest połamany i to nie jest, wydaje mi się, kwestia tylko mojej sztuki. Generalnie w P30 Pro Huawei zastosował autorskie szkło. Jest to szkło, które jest tak naprawdę protoplastą współczesnego Kunlunga. Bodaj nazywało się wtedy analizowane szkło. Jeżeli coś przekręciłem, poprawcie mnie w komentarzach i jest naprawdę bardzo, bardzo odporne. Nie mamy tutaj Gorilli, mamy to właśnie analizowane szkło, które naprawdę daje radę. Smartfon parę razy spadł każdemu członkowi mojej rodziny, łącznie ze mną, i nie ma na nim żadnego śladu używania. Również ciągle jest wodoodporny, gdyż tutaj też zdarza się niejednokrotnie, gdy zarówno mi się zdarzało, jak i córce się zdarza, jak i małżonce się zdarzyło, że ten smartfon się nam gdzieś zmoczył, więc jest też również ciągle tutaj pod tym kątem wszystko ok. I cóż, to tak jak wcześniej wspomniałem, nie będzie tylko kwestia, myślę, mojej sztuki, dlatego że wystarczy sobie wejść na różne portale aukcyjne i zobaczyć, jaki jest procent pobitych P30 Pro względem Samsungów czy innych Xiaomi, biorąc pod uwagę, że ten smartfon naprawdę w momencie, kiedy wyszedł, był najpopularniejszym flagowcem w tym kraju. Więc, tak jak mówię, wydaje mi się, że z wytrzymałością jest sztos. Jeżeli chodzi o różne wersje pamięciowe, co się tyczy tutaj pojemności, no to mamy ten najprostszy wariant, który ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB flasha. Myślę, że w przedziale do 1000 zł średniopółkowcach nie jest wcale źle, zwłaszcza, że jest to UFS 2.1, nie najszybszy oczywiście, ale wystarczająco szybki, żeby tutaj nic nie zacinało. Są też wyższe warianty i myślę, że w te wyższe warianty warto iść i nie tyle jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, co o pamięć RAM, ponieważ występują dwie wersje tego telefonu. Jedna jest 6 GB RAMu, druga jest 8. W moim przypadku jest to 8 na 256 i dodatkowo, jak każdego Huawei'a, można to rozbudować do kolejnych 256 GB za pomocą karty nano memory, którą sobie wkładamy tutaj, tu oto w tą tackę, zamiast na przykład drugiego SIM-a. I wszystko nam tutaj fajnie bangla. Nano memory ma przewagę nad microSD przede wszystkim tym, że no jest to karta, która naprawdę zachowuje swoje szybkości i nie powoduje przycinania tego smartfona, nawet jeżeli trzymamy na niej tysiące różnych zdjęć i filmów. No ja jestem tego doskonałym przykładem. Używałem nano memory w P30 Pro, używam nano memory w Mate 50 Pro i jest jak najbardziej ok. Skoro już sobie przerobiliśmy pamięć, wydajność, skoro sobie przerobiliśmy wytrzymałość na baterii i skoro sobie przerobiliśmy tutaj wytrzymałość ogólnie smartfona, no to jeszcze pozostaje nam powiedzieć słów kilka o aparatach. A jeżeli chodzi o aparaty, to naprawdę jest dobrze. Z samych aparatów tutaj zestawu, no nie jest to może już na dzień dzisiejszy the top of the top, ale ciągle jest to dość wysoka puła. I tak naprawdę w smartfonach do 1000 zł ja nie wiem, czy znajdziecie coś, co chociaż w połowie odda możliwości tych
aparatów, które są w tej P30. Tutaj naprawdę ciągle jest sztos. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, są dzisiaj smartfony, na których zrobimy to lepiej. I jeżeli już przy tym jesteśmy, to myślę, że w związku z tym, jaka to jest różnica, zrobię osobny materiał, gdzie porównam P30 Pro z Mate'em 50 Pro i zobaczymy, jak na przełomie kolejnych 3 generacji tutaj to się nam zmieniało. Natomiast ciągle, tak jak mówię, jest bardzo fajnie. Mamy tutaj bardzo rozsądny zoom peryskopowy, mamy tutaj fajny tryb nocny, mamy tutaj aparaty, którymi zrobimy kozackie zdjęcia, więc nie macie się absolutnie o co martwić w tym temacie. Więc generalnie ode mnie, nie przedłużając, nie przeciągając tego na siłę, naprawdę smartfon godny polecenia również na rok 2024, jak też myślę, że na spokojnie na rok 2025. Dziś mamy mniej więcej to, co zdarzyło się nam w drugiej dekadzie 2000 lat, a mianowicie smartfony, jeżeli chodzi o swój rozwój i potrzeby, zaczynają zwalniać tak jak to zrobiła branża PC, gdzie tak naprawdę na 10-15-letnim nieraz komputerze dziś możemy na spokojnie te podstawowe rzeczy robić. Więc taki 4-5-letni flagowiec, który był naprawdę wtedy z bardzo wysokiej póły, dziś w zupełności jest w stanie zaspokoić, myślę, 80% społeczeństwa i każdy używając tego smartfona będzie zadowolony. Jest on świeży, wygląda ciągle dobrze. Myślę, że te zagięte ekrany, to wszystko tutaj robi nam ciągle robotę i do kwoty 1000 zł nic lepszego nie jesteśmy sobie w stanie nabyć, a jeżeli uważacie, że jesteśmy sobie w stanie nabyć coś lepszego, to sekcja komentarzy jest wasza. Ostatnim smaczkiem przed zakończeniem będzie fakt, że w Huawei'ach, nie wiem czy wiecie, ale każdych Huawei'ach, niezależnie od regionu, w którym został wypuszczony, można sobie uruchomić natywne nagrywanie rozmów. Jeżeli chodzi o natywne nagrywanie rozmów i jak to uruchomić, no to myślę, że zrobię sobie do tego osobny materiał, w którym będziecie sobie mogli pokrótce zobaczyć. Tak naprawdę to jest kwestia kilku kliknięć i wszystko hula. I jest to na pewno dla części z Was niemały atut. Ja na przykład, kiedy prowadzę jakiekolwiek rozmowy bardziej poważne, czy to jakieś porady lekarskie, czy jakieś inne rzeczy, sprawy związane z ubezpieczeniami, z innymi rzeczami, lubię sobie później taką rozmowę jeszcze raz na spokojnie odsłuchać, ponieważ czasami w ferworze emocji niektórych rzeczy nie zrozumiemy, nie dosłyszymy, później się zastanawiamy, a tak na spokojnie możemy sobie to jeszcze raz sprawdzić. Więc cóż, tyle z mojej strony na ten moment. Myślę, że będę kończył. Jeżeli w jakiś sposób komuś pomogłem, filmik się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, biorąc pod uwagę, że jest to głównie kanał retro, który będzie się skupiał na segmencie retro laptopów, to myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.